Transfer z lotniska Antalya do hotelu Seyforia trwa około godziny i 20 minut. My skorzystaliśmy z oferty Coral Travel, gdzie podczas podróży z lotniska był przewidziany jeden 15-minutowy przystanek. Do hotelu dotarliśmy przed północą. Seyforia Beach Resort to 5-gwiazdkowy hotel na Riwierze Tureckiej znajdujący się w dzielnicy Alani Okurcalar. Hotel od zewnątrz nie robi tak dobrego wrażenia jak wewnątrz. Pozłacane elementy, luksusowe ozdoby i dodatki robią duże wrażenie zaraz po wejściu do lobby. Warto jednak mieć świadomość, że nie jest to całkiem nowo wybudowany hotel. Wcześniej w tym miejscu istniał 4-gwiazdkowy Maya Worlds Beach, odnowiony w 2020 roku, który zebrał ocenę na Google nieco powyżej 3. Głównym zarzutem w komentarzach odnośnie tamtego hotelu było mocne zużycie wyposażenia. Po całkowitej przebudowie i zmianie nazwy, Seyforia prezentuje się po prostu wyjątkowo. Hotel jest kameralny i przytulny, a obsługa miła i pomocna. W tym sensie, nawet jeżeli występowały problemy z komunikacją, używano tłumaczeń z telefonu, co usprawniało zrozumienie i rozwiązanie zaistniałych problemów. Przed hotelem znajdował się parking oraz podjazd pod sam hotel. Hotel posiadał również własną ochronę, ale podczas spaceru po okolicy zauważyliśmy, że jest to norma również w innych turystycznych obiektach. Teren z najbliższego otoczenia z ładnie zaaranżowaną roślinnością. Deptak prowadził nad morze i do nadmorskiej tawerny. My spędzaliśmy czas bezpośrednio na plaży, gdzie muzyka dobiegająca z pobliskiej tawerny czy baru na plaży była raczej miła dla ucha, ale goście, którzy spędzali czas na basenie, narzekali na zdecydowanie zbyt głośną muzykę. Hotelowy basen odnowiony ze zjeżdżalniami. Aerobik w wodzie odbywał się codziennie przed południem. Na terenie hotelu, tuż obok basenu, znajdował się market z pamiątkami i tekstyliami. Na ścianie marketu znajdowała się natomiast informacja o rozkładzie zajęć każdego dnia. My mieliśmy pokój na poziomie recepcji, ale niestety turyści, którzy korzystali z windy, narzekali na długi dojazd do poszczególnych pokoi. Pokój niewielki, ale ładnie urządzony. Klimatyzator umieszczony był bezpośrednio nad łóżkami. Nawet po przełączeniu w tryb wolny i sleep mode nie dało się go używać całą noc, gdyż następowało zbyt szybkie wychłodzenie. Jedno łóżko dwuosobowe i jedno puste obok. Trudno wyobrazić sobie 3 osoby w tak małej przestrzeni, zwłaszcza pod względem umiejscowienia bagaży. Łazienka odnowiona, czysto i ładnie. W pokoju i łazience dało się zauważyć niedociągnięcia na zasadzie wykończenia wnętrz w pośpiechu. Nie było to dla nas wadą, ale byliśmy gośćmi w 3 miesiące po otwarciu tego hotelu na nowo. Naszą uwagę zwróciły specyficzne, składane drzwi do łazienki. Łazienka była wyposażona w kilka przydatnych zestawów. Do przyszywania guzików, zestaw patyczków kosmetycznych oraz klasycznie zestaw mini żeli, szamponów i balsamów.
Ilość wieszaków skromna. Na pewno dużym plusem były pojemne szuflady i półeczki. Do tego mały sejf do własnego zakodowania i wypełniona napojami lodówka. W pokoju dostępny też czajnik z zestawem kaw i 2 filiżankami. Po wejściu do pokoju na ścianach zauważyliśmy kilka śladów tego, jak poprzedni lokatorzy walczyli z komarami. Na szczęście aktywność komarów we wrześniu nie była duża. Pokoje dostępne są z widokiem na ogród lub z widokiem na morze. My wybraliśmy tę pierwszą opcję, ale przydzielono nam pokój na parterze. Jak się później okazało, mieliśmy szczęście, bo wiele osób zwracało uwagę na sposób kursowania wind w hotelu i stratę czasu. Wprawdzie widok na ogród okazał się widokiem na sąsiedni hotel, a dokładnie jego sklepiki. Tym niemniej balkon nie był miejscem, gdzie spędzaliśmy czas. Niewielkim problemem było także niedopatrzenie w zaopatrzeniu w papier toaletowy czy ręczniki po wysprzątaniu pokoju. Problem ten udało się jednak rozwiązać dzięki uprzejmości recepcji. Na zewnątrz każdego pokoju znajdował się panel, który wyświetlał 3 informacje. Na czerwono nie przeszkadzać, na zielono prośba o sprzątanie, a środkowy niebieski kolor prawdopodobnie oznaczał, że w pokoju znajdują się goście. Hotel położony jest przy samej plaży. W pierwszym rzędzie od strony hotelu leżaki z markizami zamiast parasoli. Bogata oferta nadmorskich atrakcji, w tym parasailing czy rejsy statkami. Hotel znajdował się w niewielkiej zatoczce. Plaża piaszczysta, ale samo zejście do morza już żwirkowo-kamieniste. Przydatne będą buty do wody. Sama woda w odcieniach błękitu. W czasie naszego pobytu miał miejsce przykry incydent, podczas którego jeden z turystów zasłabł w morzu. Po tym fakcie na stanowisku ratowników pojawiła się dodatkowa tablica informacyjna. Temperatury we wrześniu sprzyjały kąpielom słonecznym i relaksowi. W czasie całego niemal 2-tygodniowego pobytu zdarzył się jeden sztormowy i deszczowy wieczór. Do hotelu należały także 2 bungalowy wystylizowane na egzotyczne domki. Niestety prawie zawsze zajęte, były wolne późnym popołudniem. Nad morze wiodła krótka alejka, z boku której znajdował się z jednej strony amfiteatr dla wieczornych występów oraz przestrzeń do porannych zajęć fitness. Z drugiej strony natomiast 2 bary przy plaży i bar przy basenie. Codziennie popołudniami w okolicy 16:30
Za wyjątkiem niedziel odbywały się zajęcia zumby. Animatorzy uprzejmi, zaangażowani, jednak atrakcje zawsze ściśle według rozkładu planu dnia i znikome atrakcje dla najmłodszych. Hotel jest utrzymany w śródziemnomorskim stylu. Na pewno krótka alejka na plażę jest jednym z jego urokliwych miejsc. Przechodząc od windy przez charakterystycznie zaaranżowany korytarz na parterze, można było dotrzeć do restauracji à la carte o nazwie Cappadocia Wine House, w której można było zamówić kolację raz na pobyt powyżej 7 dni. Dalej korytarz prowadził do restauracji Nirvana, miejsca codziennych posiłków. Naprzeciwko jadalni miała swoje miejsce mini kawiarenka udostępniana popołudniami. Nie ma wakacji w Turcji bez tureckiej, aromatycznej, czarnej herbaty podawanej w tulipankach. Tak było i tym razem. Duże wrażenie zrobił na nas samowar z rzędem czajniczków z esencją do samoobsługi. Wśród 3 posiłków największy wybór był zawsze w czasie kolacji. Pojawiały się wtedy także tematyczne posiłki, np. rybne lub z przysmakami z Turcji, jak w przypadku każdego z tureckich piątków. Nadziewane bakłażany, kebab, bureki, dolmy, zupa jogurtowa czy baklawa i inne przeróżne słodkości. Ciepłe wieczory sprzyjały delektowaniu się otoczeniem i atrakcjami hotelu po zmroku. Codziennie odbywały się przedstawienia dla dzieci i dorosłych. W poniedziałki miała miejsce piana party. W piątki w czasie wieczornych występów w amfiteatrze wystawiano przedstawienie o nazwie Turecka Noc, zawierające najpopularniejsze tańce i pieśni charakterystyczne dla różnych regionów Turcji oraz dla tradycji, np. Noc henny czy taniec derwiszy. Sama okolica przy hotelu bez szczególnych atrakcji. W pobliżu minimarket, punkt zamawiania wycieczek, mały sklepik bardzo zresztą uprzejmej pani Rozy z bawełnianymi ręcznikami, torebkami i wszelką odzieżą. Dosłownie parę kroków od hotelu znajduje się market o nazwie Soho Bazar z tekstyliami i pamiątkami. W tym kontekście na uwagę zasługują oczywiście bardziej firmy miejscowe niż ala oryginalne marki zagraniczne. Nieco dalej przez drogę przejściem podziemnym po drugiej stronie ulicy można było dotrzeć do Alara Bazar z wieloma sklepami i aptekami. Naszą uwagę zwrócił obszerny nadmorski market, Deniz Market, w którym dokonaliśmy zakupów orzechowych kiełbasek, baklawy, miejscowych herbat. Wybór był naprawdę ogromny.
Znalazło się też coś dla wielbicieli kotów, które ogólnie są w Turcji darzone dużą sympatią. W markecie można zaopatrzyć się także w świetnej jakości bawełniane ręczniki do sauny. Z tyłu hotelu Siforia kolejny rząd innych hoteli oraz jakby opuszczonych domków letniskowych. Znaliśmy troszkę tureckich zwrotów, które na pewno pomogły ocieplić atmosferę. Jednak dominującym językiem na Riwierze tureckiej do obsługi turystycznej i nie tylko pozostaje język rosyjski. Świadczą o tym nawet opisy produktów w marketach i na bazarach. Znają go animatorzy, obsługa w punktach usługowych, aptece, wypożyczalnie samochodów, punkt zarządzania ręcznikami plażowymi, rezerwacji kolacji w restauracji à la carte, a także obsługa w centrum spa, które swoją drogą polecamy wybierającym ten hotel. Wakacje w Siforia Beach Resort pozostawiły na tyle miłe wspomnienia, że na pewno przy najbliższej okazji jeszcze do Turcji powrócimy.